Proszę Państwa, godzina 4:20. Witajcie z Katowice Airport. Właśnie przyjechałem autobusem z Katowic, w których lało, a tutaj tak wygląda, jakby to nie było kropli deszczu w ogóle. Już miałem plan, że będę Wam, wiecie, tą setkę, to wejście tutaj nagrywał z terminala, gdzieś tam przebiegnę z autobusu, a to się okazuje, naprawdę jest pusto. Znaczy, no, sucho. Pusto to nie jest akurat, bo to jest początek wakacji i naprawdę jest bardzo dużo ludzi. Dobrze, no to witajcie serdecznie. Dzisiaj zaczyna się moja dwudniowa przygoda tutaj w Katowice Airport, bo za chwilę lecę do Warszawy, no może za godzinę 20 i potem po 3 godzinach w Warszawie lecę do Barcelony, proszę Państwa, polskimi liniami lotniczymi lotne, bo skoro przez Warszawę, no to muszę tędy lecieć. Dobrze, a tymczasem witam się z Wami i idziemy na terminal. Oczywiście terminal odloty w terminalu B, ale nie wiem, jest na bilecie u mnie napisane, że mam fast track. Wcześniej tego nie było, wcześniej było tylko w Warszawie fast track, no bo w ramach statusów Miles and More można przechodzić fast trackiem, jak się ma frequent travelera, ale no tutaj jeszcze tak nie było. No zobaczymy, jak się uda, to wam oczywiście powiem i za chwilę się do Was odezwę już z terminalu B po kontroli bezpieczeństwa. Dobra, idziemy. Tutaj nie będę za dużo kręcił, bo jest tyle ludzi, no żeby nie było widać twarzy, nie? Teraz się odezwę. I proszę Państwa, jestem przy bramce numer 15 i jednak udało się przejść. I w ramach biletu lotu akurat mogłem przejść przez fast track, więc fajnie, troszkę dużo czasu jakby oszczędziłem dzięki temu. A tutaj zobaczcie, co najważniejsze, ja tam nie jestem najważniejsze są samoloty. Tu jest SkyUp Airlines, ukraińska linia lotnicza, czarterowa. Ciekawe, dokąd zaraz będzie startować, zaraz Wam powiem. Do Marsa Alam, Boeing 737-800. A tam startuje Smartwings, czeskiej linii, znaczy w sumie to już chyba polska linia, nie, czeska jednak. Embraer stoi tam daleko, tak widać tylko ogon. Za tymi Wizerami stoi. Dobra, zobaczmy jeszcze, ile kosztują wody. Woda 6, Oshi 8, a cola 10. Zobaczcie, ile to jest odlotów teraz. Tutaj kolejki na Rodos, Enterer. Tam coś jeszcze będzie, ale na razie nie widzę. Jadę sobie jeszcze na piętro 0, gdzie jest jeszcze kilka tych bramek. No i zobaczymy, ile osób jest. A tak w ogóle wrzucam Wam screena z programu tego takiego pogodowego. U nas jest teraz na żywo na lotnisku 17 stopni, a w Barcelonie 24. Bardzo fajnie. Wszędzie dużo ludzi. O, tutaj coś budują. Ciekawe co. Pewnie jakiś kiosk będzie. Dobra. No to idziemy za chwilę do samolotu. I proszę Państwa, idę do samolotu, ale najpierw do autobusu. Idę na koniec, zobaczcie, jaki to ładny wschód słońca. Ciekawe, z której strony będzie nasz samolot. Whatever you are doing, and I will give you information. But I guess like end of July, because after that they have the shutdown time. So yeah, I have to put the order today or maximum on Monday, but safety first is right.
schody są po prostu lepsze. Dzień dobry. O, ma 5D, zaraz sobie zobaczymy. I proszę Państwa, jest. Dobra, sprawdźmy, co tam jest. Torebka. Instrukcja bezpieczeństwa. I kalejdoskop. O, Tbilisi jest kalejdoskop. Co tam jeszcze jest ciekawego? Teraz zobaczymy nasz samolot. Najmniejszy nasz samolot jest we flocie lotu MBS-170. S-170 Polskich Linii Lotniczych LOT. Przewidywany czas naszego lotu do Warszawy to 40 minut. Życzę Państwu przyjemnej podróży. Zwrócić uwagę, że najbliższe wyjście może znajdować się za Państwa plecami. W sytuacji awaryjnej system oświetlenia podłogi wskaże drogę do wyjścia. Że na czas startu i lądowania laptopy i inne większe urządzenia elektroniczne muszą być zabezpieczone w bagażu podręcznym, kieszeni fotela lub schowku bagażowym. Please be careful while opening the overhead compartments, as items may fall out. In case of evacuation, all your hand luggage must be left on board. If you have any questions or need assistance, we are at your disposal throughout the flight. Thank you for your attention. We wish you a pleasant flight. O, patrzcie, pszczółka jest. Jeszcze nie leciała. No to już kolejny hangar się buduje dla samolotów. Oczywiście taki techniczny do naprawy.
van, woda niegazowana wziąłem i tutaj mamy chusteczkę Lublin Airport. Lataj z Lublina. Proszę Państwa, prosimy o uwagę pasażerów kontynuujących podróż innymi połączeniami polskich linii lotniczych LOT. Po wylądowaniu prosimy o sprawdzenie numeru wyjścia Państwa kolejnego rejsu na tablicy obrotów w terminalu oraz o zgłoszenie się do tego wyjścia minimum 15 minut przed planowaną godziną odlotu. Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę możliwości powstawania kolejek w punktach kontroli granicznej i kontroli bezpieczeństwa. Jeżeli nie posiadają Państwo karty pokładowej na dalszy odcinek podróży LOT-em, mogą ją Państwo otrzymać przy stanowiskach LOT Transfer Center lub bezpośrednio przy wyjściu do samolotu. Dodatkowe informacje ułatwiające przesiadkę na lotnisku Chopina w Warszawie znajdą Państwo na ostatnich stronach magazynu pokładowego Kalejdoskop. Proszę Państwa, witamy na lotnisku Chopina w Warszawie. Jest godzina 6:25, co oznacza, że wylądowaliśmy 5 minut przed naszym czasem rozkładowym. Temperatura na zewnątrz to 14 stopni Celsjusza. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach z zapiętymi pasami bezpieczeństwa do momentu zatrzymania samolotu na stanowisku postojowym i wyłączenia sygnalizacji zapiąć pasy. Urządzenia elektroniczne muszą pozostać zabezpieczone i w trybie samolotowym. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas otwierania schowków bagażowych, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. Przed wyjściem z samolotu prosimy o sprawdzenie, czy zabrali Państwo ze sobą cały bagaż podręczny i wszystkie rzeczy osobiste, w szczególności z kieszeni foteli. Aby zarezerwować kolejną podróż lotem, zachęcamy do odwiedzenia strony lot.com lub skorzystania z naszej aplikacji mobilnej. W imieniu Polskich Linii Lotniczych LOT, Sojuszu Star Alliance oraz linii partnerskich życzymy Państwu miłego dnia oraz spokojnej dalszej podróży. Mamy nadzieję ponownie spotkać się na pokładach naszych samolotów. Ważne, z kim podróżujesz, Polskie Linie Lotnicze LOT. Proszę Państwa, jestem w Warszawie na lotnisku.
autobusem zawiozą nas do terminalu oczywiście. Piękna pogoda, duży ruch, jak gramy. Jedziemy. O, tutaj piękny Pilatus. Domyślam się, że PC12. Szanowni Państwo, to jest ostatnie wezwanie dla pasażerów podróżujących Proszę Państwa, do jestem już tutaj w transferze. Mojego lotu jeszcze nie ma Państwa. 235. Prawie 3 godziny. Prosimy o pilne zgłoszenie się do wyjścia No. 34. 2,40 gdzieś tam. Ale zobaczcie, tutaj dalej te schody nieczynne są. Mi się wydaje, że jak tu byłem 2 miesiące temu, to tam też były nieczynne. No ale okej, no. Trzeba naprawiać jak się psuje. To Brussels. Please proceed immediately to gate 34. Teraz na spokojnie idę sobie coś zjeść. I wypić kawkę oczywiście. Wyszedłem z saloniku, minęły 2 godzinki, prawie 2 godzinki. Pojadłem sobie tam jakieś kiełbaski, no macie na przebitce krótkiej, no i kawkę oczywiście wypiłem. A teraz, zobaczcie, już idziemy, sprawdzamy. Tutaj jest godzina, zobaczcie, 8:40. A ja tu patrzę, 9:20 jest, już boarding się zaczął właśnie przed chwileczką. Czyli szukam teraz wyjścia 29. Dobra, wyjście 29, no to ja muszę lecieć, bo tak naprawdę trochę mnie zaskoczyli. Tutaj przecinam. No mówiąc, dawno nie miałem tak wcześnie boardingu. No okej, dopiero się pojawiło niedawno, więc lecę szybciutko. Oczywiście miejsca mam, no bo w każdym samolocie o tej porze już są miejsca wybrane. Ale jeszcze mam jakieś 200 metrów. No tutaj jest 28-27, a ja tam idę troszeczkę dalej. Zapomniałem wam wcześniej powiedzieć, lecę Maxem do Barcelony. Także pierwszy raz od 4 lat. Bo wcześniej tylko leciałem do Warszawy. Dobra, zobaczcie jaka jest kolejka. Już jest kilkadziesiąt osób. I proszę Państwa, w spokoju sobie idę. Jest faktycznie 40. Teraz wam powiem ile minut przed czasem odlotu. 34 minuty. No tak dawno już, tak wcześnie to już tak dawno nie szedłem. Dobra, idziemy proszę Państwa. No, będzie praktycznie pełny. Więc, w ogóle mam miejsce 29A. Tak daleko też dawno nie byłem w samolocie. Przeważnie z przodu siadam, ale tym razem nie było miejsc w ogóle do wyborów na przodzie. Wszystko było zajęte. A jednak kurczę, myślałem, że będziemy mieli przecież ten. Myślałem, że będzie ręka, a niestety, zobaczcie, jest autobus, no to wskakuję do niego. Jedziemy. Ciekawe, którędy. Oj, Czarna Airlines również. A wcześniej był Katar. Zobaczcie, nasz samolot tutaj stoi. Niby przy rękawie, ale prawdopodobnie to jest no Schengen jeszcze, więc dlatego musimy jechać autobusem. Tu muszę iść na koniec samolotu, więc przejść tam trzeba na prawo. Proszę Państwa, idę, ale nie tu, tylko do tyłu. Tak jak to już można oczywiście. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie, do tego nie idę. Idę do tego oczywiście, zobaczcie, pięknie. Krosna, reklama Krosna naszego szkła. Dobra, ja sobie zrobię jeszcze zdjęcie. Pamiętajcie, Instagram. Oczywiście relacje na żywo na Instagramie oraz na Facebooku, ale lepiej na Instagramie, bo można głosować w ankietach na przykład, tak jak dzisiaj wygrała Barcelona, gdzie mam lecieć, nie? Dobra.
Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszamy. Dzień dobry. Ja mam chyba 29. A, mówiłem, dobra. Czyli z lewej strony. Dobrze. O. Tak jest. Proszę Państwa, okna nawet tutaj. Jest gorąco póki co. Prosimy o zajmowanie miejsc wskazanych na kartach pokładowych. Zobaczcie. Pasażerów zajmujących miejsca w pierwszym rzędzie Stolik lub w rzędzie się przy przesuwa. wejściu awaryjnym Bardzo prosimy fajnie. o umieszczenie całego bagażu i rzeczy osobistych wyłącznie w zamykanych schowkach. W przypadku konieczności ewakuacji Tutaj 17, czyli 3 minuty przed odlotem planowym. Boarding completed jest. No, czyli myślę, że do 10 minut będziemy ruszać. Cuenta que durante el despegue y el aterrizaje, los ordenadores portátiles y otros dispositivos grandes prosimy o zamknięcie stolików, ustawienie oparć foteli w pozycji pionowej oraz opuszczenie podłokietników. Na czas startu i lądowania wszystkie okna muszą być odsłonięte. The emergency floor lighting will guide you to the exits. Większe urządzenia elektroniczne muszą być odłączone od pokładowego źródła zasilania i zabezpieczone w bagażu podręcznym, kieszeni fotela lub schowku bagażowym. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zablokowania urządzenia elektronicznego w przestrzeni pomiędzy fotelami oraz gdy jego baterie są gorące lub wydzielają dym, prosimy o niezwłoczny kontakt z załogą. Będziemy czekać. Cabin crew, get ready for departure.
pasażer na lotnisko, ale może kiedyś się uda w końcu. Prawda, byłem niedawno w Łodzi, ale niestety nie mogłem lecieć wtedy. Jakieś 150 km od Warszawy już jesteśmy wreszcie tak praktycznie na granicy chmur. I już teraz będzie tylko słońce. Dokładnie koło mnie jest jedno wolne miejsce w samolocie. Ja tam mam szczęście, no nie? A tutaj Jelenia Góra pod chmurami. I już Czeska Republika. I proszę Państwa, catering drożdżówka z pomidorami, taki pasztecik z pomidorami, to się nazywa tomatoman. Chusteczka oczywiście i sok pomarańczowy. Można było sobie wybrać jeszcze piwo, wino, herbatę, kawę, sok jabłkowy i wodę. Lecę na południe od Ust nad Labem. Tutaj jest albo Wełtowa, albo Łaba już. Zaraz to sprawdzę na mapie i zobaczycie, czy faktycznie to jest już Łaba. I proszę Państwa, jest to Luksemburg i lotnisko. Przybliżę troszkę. Pięknie widać lotnisko. No miasto też. A teraz przez chwilę, dosłownie kilka minut, będziemy nad Belgią. I już Francja. Proszę Państwa, widać już Morze Śródziemne na południu Francji. I jesteśmy już, proszę Państwa, nad Hiszpanią. Mamy niecałe 200 km do lotniska. Właśnie lecimy nad Gironą, do której też latają samoloty z Polski, często czartery albo tanie linie. Swego czasu ja też tutaj leciałem dawno temu. Pamiętam, że to był taki ciekawy lot. Jeden z moich pierwszych lotów w życiu. I była to Aurela, taka litewska linia lotnicza, czarterowa, która latała z Katowic. To był 757 Boeing. Wiecie, ile osób leciało? Na pokładzie około 30 osób. Bo to był ostatni taki turnus wycieczkowy. I potem już został, ten samolot potem już tylko brał z Hiszpanii, właśnie z Girony ostatnich klientów, bo to był początek października, nie? Więc tak naprawdę ostatni lot tam i z powrotem. No i właśnie tutaj zobaczcie, jest na dole to lotnisko. Właśnie startuje jakiś mały samolocik. Chyba, że się wydaje, że mały. O, przybliżę, pięknie. Bardzo fajnie to widać. Ale kolor morza piękny, nie? O, patrzcie, jaki tu statek, ale piękny. Proszę Państwa, mamy 9,5 km do lądowania, do lotniska. Tutaj się zaczynają jakieś mola czy coś takiego. Nie, to jest takie wejście do portu. Aha. Taka ochrona. Niestety Barcelony nie widzieliśmy, było widać z drugiej strony. No ale tak wyszło, że praktycznie nie było biletów, do wyboru biletów jak ja. Tutaj no, musiałem wybierać miejsce i zobaczcie. Jaki świetny port cargo. I o, ależ tego tu jest. Cudownie. No to też jest fajne. No, robi wrażenie. No, to jakaś oczyszczalnia ścieków. O właśnie, ja tutaj mam zamiar chodzić dzisiaj po południu. Ciekawe, czy da się? Chyba da się, bo to jest taki teren chroniony i tak chciałbym właśnie samoloty oglądać. O, widać, tam ludzie chodzili. Pięknie. Dobra, dzisiaj tam idę po południu. No, wieczorkiem. Jak przyjadę z Barcelony. Bo mam tutaj hostel niedaleko. No, już jesteśmy. A mi pokazuje 3 km jeszcze. Taki długi pas startowy. Na pewno dłuższy niż 3 km. Jo, ale mocno. No, nie tak mocno strzelają. Strzelają. Na podłogę.
widać na tym, na wykresie. O i dlatego, bo tutaj musiał zejść z pasa. Może dlatego. Dobrze, już jest 60 na godzinę. Ekran wyłączam. Oj, ktoś tam kleszcze. Dawno tego nie słyszałem. No ale to są grupy dzieciaków i emerytów jadących, albo chyba jadących na wakacje, lecących sobie na wakacje. Fajnie. Proszę Państwa, wylądowaliśmy na lotnisku w Barcelonie, gdzie temperatura na zewnątrz wynosi 30 stopni Celsjusza, pięknie. a w tej chwili jest godzina 12:45. Prosimy o pozostanie na swoich miejscach już kolejny z ląduje, pasami patrz. bezpieczeństwa do momentu zatrzymania samolotu na stanowisku postojowym i wyłączenia sygnalizacji zapiąć pasy. Urządzenia elektroniczne muszą pozostać zabezpieczone i w trybie samolotowym. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas otwierania schowków bagażowych, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. Przed wyjściem z samolotu prosimy o sprawdzenie, czy zabrali Państwo ze sobą cały bagaż podręczny i wszystkie rzeczy osobiste, w szczególności z kieszeni foteli. Aby zarezerwować kolejną podróż lotem, zachęcamy do zwiedzenia strony lot.com lub skorzystania z naszej aplikacji mobilnej. W imieniu polskich linii lotniczych LOT, Sojuszu Star Alliance oraz linii partnerskich życzymy Państwu miłego dnia i spokojnej dalszej podróży. Mamy nadzieję ponownie spotkać się na pokładach naszych samolotów. Ważne, z kim podróżujesz. Polskie linie lotnicze LOT. Dear passengers, we have landed at airport in Barcelona, where the temperature outside is 30 degrees of Celsius and it is quarter to 1 p.m. Please remain seated or your seat will fasten until the aircraft comes to a complete stop in its final parking position and the fasten seatbelt sign is switched off. All electronic devices must remain secured and in flight mode. Please be careful while opening the overhead compartments as items may fall out. Before you leave, check that you have taken all your hand luggage and personal belongings with you, especially from the seat pockets. To book your next flight with LOT, visit LOT.com or use our mobile app. On behalf of LOT Polish Airlines, Star Alliance and our partner airlines, we wish you a nice day and a pleasant continuation of your trip. We will be happy to meet you again on board our planes. It's who you travel with, LOT Polish Airlines. Pięknie, 30 stopni, ale to tyle co u nas było wczoraj. U nas było chyba 32 nawet. I patrzcie, ile kołujemy, o. I zaraz będziemy gdzieś ciekawe, chyba przy rękawie, miejmy nadzieję. Patrzcie, tutaj Welling. Fajnie jakby kiedyś latał do Katowic na przykład, albo w ogóle gdzieś tutaj. Nasze polskie okolice. W sumie nie wiem, czy Warszawy lata. Jak ktoś da w komentarze, bo nie pamiętam teraz, czy lata gdzieś do Polski. Oprócz czarterów czasami, no jak są jakieś wydarzenia różne, no. O, Iberia, super, regionalna. A ja tam z prawej strony widzę American Airlines. Będzie jakiś rękaw, miejmy nadzieję. A, to też Berlin był. Patrzcie, tam Amerykan. I drugi Amerykan. Ciekawe, czy Nowy Jork, Chicago, czy co jeszcze przyleciało? No, gdzie jest nasz sam? No, chyba będzie rękaw.
Szybciutko, już ja prawie ostatni wychodzę. Dzięki, do widzenia. Proszę Państwa, i prosto do rękawa idę. I ja, ależ tu jest jasno. I zobaczcie, American Airlines. O, no to dopiero chyba będzie klima, chociaż jeszcze nie czuję klimy, prawdę mówiąc. Na dworze jest 30 stopni, a tutaj jakieś 28. No, w sumie wejście podobne jak w Rzymie, na Fiumicino. O, to już jest klimatyzacja, proszę Państwa. Z Warszawy lepszy. No i piękny terminal. Oczywiście taki transferowy, więc można wszystko no jakby na inny samolot. Nie? No tak jak duże lotnisko. Ale jakie to jest generalnie wielkie wszystko. No taki chyba największy terminal, do którego wszedłem kiedykolwiek, moim zdaniem. Taki wysoki, wiecie? No dobra, tutaj jest exit, więc idę. Idę pieszo, nie będę jechał tymi schodami ruchomymi. Zaraz zobaczymy jeszcze tutaj tablicę wlotów. W następnym vlogu zobaczycie powrót do Polski, ale na innej trasie. Tutaj są wyloty, kiedy jest Warszawia. Przed chwilą widziałem ją. Oczywiście jest 13, więc to będzie trochę później. O, 13:25, no to trochę się chyba spóźni samolot, no bo mamy 13. Dobra, zaraz się z powrotem wyłączymy. Wiedziałem, że woda w automacie pisało dwie chyba, 1+1, 2,90 albo źle przeczytałem, ale to zobaczycie jutro, jak już będę wylatywał stąd. Może być fajnie. O, zobaczcie, jak wyglądam po 3-godzinnym locie. W sumie wolno leciał, bo prawie cały czas 700 na godzinę leciał. Potem dopiero tak nad Francją jakoś przyspieszył, no bo też na południe się udaliśmy, nie? I tak koło 800 leciał. Więc wyszło praktycznie 2-3 godziny. I jeszcze z czekaniem na wyjście jakieś 20 minut, nie? Więc dobra, idziemy do wyjścia. Ja się z Wami zaraz pożegnam. Nie będę za dużo nagrywał w Barcelonie. Ja już tutaj byłem kiedyś, a teraz tak na luzaka jadę. Także głównym powodem że poleciałem do Barcelony, był ten następny lot. O nim się dowiecie oczywiście, o tym locie dowiecie się za jakiś tydzień, tak? Od tego trip reportu. Jeśli jest, jak to się mówi, jeśli śledzicie moje media społecznościowe, głównie Instagrama, no to już wiecie, gdzie byłem. Także polecam oglądać Instagrama, bo w relacjach są na żywo zdjęcia z moich lotów. Także zapraszam, link na dole, zawsze w opisie. Facebook też jest, ale jakby na Facebooku nie można na przykład, jak to się mówi, wypełniać ankiet, które wysyłam czasami. No bo ja to wysyłam z Instagrama bezpośrednio. Wiecie, tak to działa jakoś tak. TikToka nie mam, więc nie będę robił TikToka, bym musiał cały czas się tym zajmować, wiecie? Dobra, ale nie patrzcie już na mnie, tylko patrzcie na to fajne lotnisko. No muszę powiedzieć, bardzo przyjemne to lotnisko. Wyjście jest gdzie? Na lewo. Dobra, zobaczcie, tutaj są nawet 3 piętra takie wysokie. Świetnie. Tutaj są chyba 3 pasy co najmniej, widziałem. No ale że będziemy jeszcze je oglądać, to wtedy Wam jakieś przebitki zrobię, krótkie. No ale jak to już z tego następnego mojego lotu. Ja teraz pojadę metrem do Barcelony. No i potem już zobaczycie, jak wracam do Polski. Dobra, tymczasem, tu się jakoś tak kręci, nie można było wcześniej przejść przez te sklepy. Prawdopodobnie przez sklepy by się dało łatwiej iść, a tutaj tak zrobili. Tam chyba dzisiaj szkło poszło, no nieźle. Taka wielka, 2-metrowa jak to się mówi? No taki kawałek szkła, jak jest takie coś, nie? Ciekawe, co się stało. No patrzcie, jakbym się przekręcił tutaj całkiem.
I znowu tu jest Salida, no. Exit, ja nie wiem. A dobra, teraz do góry będzie exit tam, dobra. Pojedziemy trochę szybciej, żeby wreszcie tą Hiszpanię zobaczyć. Ach, już się nie mogę doczekać. Dawno tu nie byłem. Znaczy w Barcelonie to byłem, no tak, mówiłem wam, że leciałem na taką wycieczkę, że w jedną stronę samolotem, a z powrotem autobusem przez tydzień. Przez Hiszpanię, Francję i Włochy. Bardzo fajna wycieczka. No więc to było jakieś 15 lat temu. Dobra, idę tędy teraz szybciej. O, tam panowie wodę uzupełniają. Więc tak to wygląda. A, tu pack water, no, czyli pack to water, czyli dwie wody za 2,90, czyli litr za 2,90 euro. No to w sumie nie tak źle. Dobra, patrzcie, tu już jest wyjście. Jak już tu wyjdę, to już nie mogę wrócić bez biletu. O, a jak pani z tym wózkiem przejdzie? O, przeszła pani. Dobra. Idę tędy. Nie wiem, czy to dobrze. O. A, tutaj są arrivals i tutaj pokazują, gdzie są. Jest napisane, gdzie są bagaże. No ja nie mam, więc idę exitem cały czas. Ale czekaj, no nie, to tu idę. Tu jest exit prosto po prostu. Po prostu prosto. Fajnie, tutaj naprawdę bardzo przyjemnie. I tutaj. Sortida, exit, salida. Bo tutaj jest oprócz hiszpańskiego, podejrzewam, że jeszcze jest kataloński. No tutaj jest Katalonia, no nie? Chyba, że się... No tak, Katalonia, bo na północy są Baskowie, na południu Katalończycy. No to nothing to declare. A, ciekawe, chyba obojętni ludzie tak chodzą i tu widzę. Spoko. Ale tam ludzi na mnie czeka. Te autobusy są w lewo, pokazało. Metro w lewo też, dobra, no to ja idę w lewo w takim razie. Idę tędy, a to dziwne to było tak zrobione, no ale okej. Ile na mnie ludzi czeka, proszę Państwa. Dobra, o, tutaj są nawet cruzes. Nie, jakby to jakiś był... A na prawo jest... Aha, czyli tam teraz jest, dobra. Ciekawe, że tutaj cruzes, czy tutaj są jakieś statki? To muszę zobaczyć, no ale to przecież nie jest tak blisko wody chyba. Czekajcie. Tutaj są grupy. Nie, dobra, idę tak jak normalnie, tam było na autobusy i zaraz wszystko zobaczycie. Nie no, to w sumie jest nad wodą przecież, no przecież lądowaliśmy nad wodą. No ciekawe, gdzie by to były te statki. Tak podobnie jak w Wenecji, nie? Pamiętacie jak leciałem do Wenecji i potem płynąłem do centrum Wenecji takim tramwajem wodnym, bardzo fajne doświadczenie. Dobra, no i tu już jest zaraz wyjście, zobaczycie, ja to całe przejście specjalnie kręcę, no żebyście widzieli jak to się mniej więcej idzie, no warto, no widać, że korzystacie z tych moich przechadzek po lotniskach. I no, mam takie informacje, że niektórzy dzięki mnie zaczęli latać. Bardzo się z tego cieszę. O, tu zobaczcie, na lewo jest autobus i metro. Znaczy pociąg, nie wiem, czy to jest metro. Ja czekajcie, a jeszcze tam jest metro, dobra. Jednak metro jest tam dalej. Aha, czyli tu było na prawo autobusy, a tu jest pokazane metro. Dobrze, no i metro podobno jest w cenie 5 ileś. No zaraz sprawdzę. Wszystko muszę poczytać, czy mi się opłaca taki bilet dwudniowy, czy takie pojedyncze bilety. No zobaczymy. O, aha, i tu jest to metro. Dobra, i zobaczmy, no i tak prosto. I można potem do centrum jechać. Zjadę sobie schodami. I zrobię wam ostatnie przebitki. Jak dojeżdżam do Barcelony. Ciekawe, ile wyjdzie ten film, ale chyba długi. Ale lubicie takie długie filmy. A, czyli tam, zobacz, na lewo było autobusy Interurbanos, a ja chcę, czyli takie, no chyba dalej. A, tu jest do metra, dobra, na prawo jest metro. A co to było te... A left luggage. Dobra, to idę dalej. O, jak to daleko się chodzi. Dobra, idę, kupiłem taki bilet za... Nie wziąłem tego dwudniowego, tylko taki za 12 niecałe euro na 24 godziny. Miejmy nadzieję, że to będzie dobry bilet. I pisało,
że można korzystać z niego tutaj na lotnisko, jak się jedzie i z lotniska. Dobra, wyszło? Wyszło ok, czy nie? Bo Jezu, jak to długo idzie. No, co teraz? O, dobra, poszło. Bon viaje, dobra. No to co? To idziemy. Ja cały czas nie wiem. O, jak to są te strefy, zobaczcie. O, może wreszcie jest ta strefa. Dobra, tu wszystko jest jedynka. Wiecie? Ja cały czas szukałem, gdzie jest strefa 1, ale dobra, lotnisko jest całe strefa 1, czyli dobry, lepszy kupiłem bilet, prawdę mówiąc. Ciekawe, czy tu jest gdzieś napisane, do kiedy on jest ważny teraz. Ja nie widzę. Dobra, nieważne. To jadę teraz tak, tutaj, tą linią i chyba potem się przejdę na jaką? Na żółt, na czerwoną może się przejadę. O. Bo w sumie nawet nie wiem, gdzie jest tutaj centrum. Dobra, was i tak, no jakby to będzie mniej dotyczyć, bo nie będę tego nagrywał wszystkiego. W tym trip reporcie będę wracał do Polski. Jeszcze nie mówię gdzie, ale powiem, że będę wracał lotem. No i gdzie teraz? W lewo czy w prawo? Proszę. Aha, czyli to jest takie... Patrzcie, tutaj nie można wejść normalnie. O, nie, bo to jest ostatnia stacja. Czyli tutaj nie można normalnie wejść. Aha, czyli to tak wygląda. Dobra, tak to wygląda. Siadam tu i jadę teraz sobie do mojego hostelu. Widzicie? O, jak to jest przyjemnie. No to w tym miejscu, czyli na wzgórzu Montjuic, czy no napiszę wam na dole. Tam jest taki zamek, a za mną jest port. I tam w ogóle jest taki port morski, a z drugiej strony tam zaraz przy tych, o tutaj gdzieś tam, tutaj daleko jest lotnisko, na którym lądowałem dzisiaj, czyli Barcelona El Prat. Chciałem się z wami pożegnać w tym trip reporcie. No, myślę, że było fajnie. Przelot 3 godziny trwał, w sumie wolno leciał, bo 700 najpierw na godzinę, a potem 800 dopiero, więc około 3 godzin to wyszło. No, był praktycznie pełny samolot, oprócz jednego miejsca, które było obok mnie. Skąd wiem, bo panie szukały miejsca dla 3 osób na początku, panie stewardessy, i mówiły, 4 są miejsca wolne. No i te 3 osoby siadły tam, gdzie było wolne i do mnie nie siadły. Dobra, no to jeszcze raz dzięki, że oglądaliście, a pamiętajcie, następny trip report będzie w ciekawe miejsce i na ciekawej trasie. Barcelona bezpośrednio do Polski, ale nie do Warszawy. Pomyślcie, które to jest może lotnisko być. Ci, co oglądają mojego Instagrama głównie i Facebooka, to wiedzą, gdzie leciałem w sobotę, bo dzisiaj jest piątek. Także jeszcze raz dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się i do następnego vloga, czyli trip reportu z Barcelony do Polski. Dzięki, cześć!